Cześć, witam Cię na kanale Fotografia Analogowa. Chciałbym dzisiaj Ci zaprezentować aparat Zero Image 2000. Aparat do fotografii otworkowej. Był już film na kanale Fotografia jest fajna, jak robię dokładnie tym aparatem zdjęcia, jakie tam są zdjęcia. Dzisiaj chciałbym Ci omówić rodzinę tych aparatów, powiedzieć troszeczkę o szczegółach i pokazać trochę więcej zdjęć, które z nim zrobiłem. Aparat jest nie mój. Bardzo dziękuję Panie Wojciechu za pożyczenie mi tego wspaniałego aparatu. Wspaniałego, ponieważ to, co w nim jest najfajniejsze, to jest jakość wykonania. Jakość wykonania jest tak jak w reklamie, bo obejrzałem sobie przed chwileczką stronę zeroimage.com, na którą zapraszam do obejrzenia, i wszystkie zdjęcia, które będę zamieszczał i pokazywał, za wyjątkiem moich na końcu galerii, są zdjęcia z ich strony. Tak jak oni mówią, że aparat jest wykonany ręcznie, z najlepszej jakości. To jest rzeczywiście, bierze się go do ręki i czuć, że to jest cecuszką. Tak jak ktoś w recenzji napisał, nie no, to jest aparat tak fajnie zrobiony, taki ładny, że się tylko nadaje na półkę. Na półkę może być, okej, ale przede wszystkim to się nadaje do robienia zdjęć. Co widać było po zdjęciach, które zrobiłem. Sama obsługa jego, jak każdego otworka, jest dziecinnie prosta. Odkręcam górną śrubkę, żeby zdjąć płytkę górną i od razu widzimy, że wszystko jest tu. Mamy wyczernione na mat. Oczywiście z zewnątrz jest lakierowane. Oni mówią, że to jest tam, nie wiem, kilkanaście warstw lakieru. Fakt, że jest zrobione tak na wysoki połysk. Jak najbardziej. To jest drzewo tekowe, jeszcze jakieś tam specjalnie klejone. To ma mieć na celu, żeby on nie był pod wpływem temperatury i wilgotności, zwłaszcza chyba wilgotności, żeby to wszystko działało w nim cały czas tak samo, żeby nie okazało się, że w pewnym momencie, dlatego że wilgotność się zmieniła, to ja mam problem z obracaniem pokrętłem, które są ładnie wykonane. Następnym elementem zdejmujemy tylnią płytkę i mamy dostęp do naszego negatywu. To jest aparat Zero Image 2000, który może robić zdjęcia 6x6 mm na klasycznym filmie typu 120. W rodzinie, no może od razu mówmy w rodzinie całej jest jeszcze Image 135, czyli aparat, który może robić zdjęcia na małym obrazku, czyli na małoformatowym, ale moim zdaniem mały obrazek do otworka, ja mam małego, bo to nie jest jedyny aparat, który ja mam do otworka. Mam jeszcze oprócz tego dwa. Jeden to jest Aqua, którą przerobiłem na aparat otworkowy, a drugi aparat to jest aparat właśnie otworkowy na film małoobrazkowy. I uczciwie, 36 klatek małoobrazkowego w otworku to jest za dużo po prostu. Jak chcę tam tego używać, to tego tak odcinam mu kawałek, żeby mieć maksymalnie 20 zdjęć. Ponieważ to jest po 10 zdjęciu, ja już zaczynam myśleć o tym, jakie te zdjęcia, ale na pewno są fantastyczne. Najlepsze zdjęcia, jakie w życiu zrobiłem, to są właśnie tu przed chwileczką. I ostatnie zdjęcia to ja robię już, dobra, zróbmy jeszcze to i jeszcze to jedno zdjęcie i lecę, bo muszę wywołać, bo tam na pewno są najlepsze. I przy 36 klatkach, ja się czasami łapię, jak robię zwykłym aparatem, nie otworkowym. Zresztą to też jest zwykły aparat, tylko inny. I mam 36 zdjęć i tak w pewnym momencie jest takie znużenie. Jejku, tam zrobiłem tyle fajnych, na pewno fajnych zdjęć i dobra, to ja go muszę odłożyć na bok, to ja dopiero za kilka dni z nim porobię zdjęcia, dlatego uważam, że 36 plus jakość 36. Na średnioformatowym jakość, ostrość jest lepsza. Ostrość jest dlatego, że oni mają bardzo dobrej jakości płytki. Tu jest otworek 0,18 mm, to jest naprawdę malutki otworek. Ale dzięki temu 0,18 mm daje on bardzo dużą głębię ostrości, ponieważ wiadomo, że czym mniejsza przysłona, bo to jest jak przysłona, tym lepsza jakość, lepsza ostrość, większa głębia ostrości w planie. Można by było użyć tutaj otworka, nie wiem, 4 razy większego, i wtedy mielibyśmy słabszą tą jakość. Nie łudźmy się. Czasy byłyby wtedy krótsze, bo standardowy czas w normalny dzień robienia takim aparatem to jest 2-3 sekundy. Żeby nam to ułatwić życie, to tu jest tabela.
Teraz pokażę, jak się ją przelicza. To jest tabela do ustalania właściwej ekspozycji. Jeśli się nie pomyli, tak jak ja, że spojrzałem i miałem, zamiast 15 sekund naświetlałem 15 minut, ale też coś z tego wyszło. To jeśli się tak nie pomyli, to z tego, przy według tej tabeli zdjęcia wychodzą bardzo dobre. Kąt widzenia jest, to jest tak, jakbyśmy założyli do średniego obrazka obiektyw o ogniskowie 25 mm, czyli szeroko, 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 szeroko. W związku z tym ja uważam, że średnioformatowy jest lepszy. I oni chyba też tak uważają, ponieważ mają jeden aparat na małobrazkowy, czyli 0,135, natomiast na średni format, oprócz tego 0,2000 podstawowego, najpopularniejszego, który kosztuje $138 na stronie filmowej, można sobie przyjrzeć, ile to jest na złotówki, gdzie 0,135 kosztuje $95 w wersji podstawowej, w wersji Deluxe kosztuje 161. Czym się różnią wersje, to zaraz jeszcze opiszę. Natomiast jest jeszcze 0,6:9 aparat, który robi zdjęcia 6:9, ale to nie jest tak, że on robi zdjęcia 6:9, on jest uniwersalny. Mamy przegródki, które możemy tam przekładać i możemy zrobić zdjęcia zarówno 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x9 cm i on kosztuje $191. Jeśli zastanawiasz się, że chciałbyś mniejsze albo większe, bo to jest tylko 6x6 i w sumie nie zrobimy nic więcej, to tamten 6x9 jest bardziej zaawansowany, jest troszeczkę szerszy. Musi być troszeczkę tu szerszy, no bo analogicznie tu jest 6x6, tam musi być w 6x9 wejść. Ale oni poszli dalej, zrobili jeszcze aparat, który robi następny, wielkościowo, który robi zdjęcia 6x12 cm, który kosztuje $248 i który może robić zdjęcia 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x9, 6x12 i 6x18. To już jest prawie... No to już jest panorama, bo to jest 2:1 praktycznie. I on jest szerszy. Mieli jeszcze w sprzedaży 6x18 aparat, ale w tej chwili go nie ma w sprzedaży. Taki istniał, być może jeszcze kiedyś będzie istniał. Natomiast na stronie sobie można obejrzeć zdjęcia, który był, można było użyć 6x4,5 i tak dalej. To 6x18, gdzie to mogło wyglądać naprawdę już taką panoramę. Strzelałeś, nie wiem, 4 zdjęcia na rolce, ale panorama i taka duża, to mogło być naprawdę ciekawe wychodzić. Nie wiem, jak ten otworek zachowuje się do tego, żeby można było tak szerokie zdjęcie zrobić. Natomiast produkują jeszcze aparaty 4x5 cali, no, oraz 8x10 cali. 8x10 cali, sprawdziłem, cena to jest prawie $300, ale to jest kompletny aparat. Kompletny. Ponieważ można jeszcze kupić sobie adapter, dekielek, to dekielek to jest źle powiedziane, adapter, że możemy sobie założyć i do naszego cyfrowego Sony, Canona, Fuji, Nikona, z Canona, bodajże te 3, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie to na stronie można sprawdzić. Można sobie kupić takie i używać ich otworka ze swoim cyfrowym korpusem, z takim, który się używa i uzyskiwać bardzo ciekawe zdjęcia. Powiedziałem, że do takiego aparatu, znaczy samo zakładanie negatywu jest dziecinnie proste. To w tą stronę się przewija, tak, to bierzemy aparat, wkładamy z jednej strony rolkę, wkładamy, z drugiej strony mamy szpulkę, dobra, wyskakujesz, nie wyskakuj, z drugiej strony jest szpulka, no chodź, wkładamy w środek szpulki, nakręcamy, i musimy teraz trafić tym pokrętłem w naszą rolkę. O. No, nie uda mi się tego zrobić. Tak jak chciałem, to mi się nie uda na pewno zrobić. Teraz się uda. W tym założeniu. No, skocz.
i on musi wskoczyć na swoje miejsce. A, kurczę. Zakładam, a mam tył otwarty. Jak ja będę robił zdjęcia, mając otwarty tył? Oczywiście musimy tył zamknąć, bo inaczej się nie da. I teraz przynajmniej mi szpulki się nie latają. Dobrze jest tą szpulkę założyć sobie taką, jak tu jest na tym, czyli na 4, a nie na 2. I w tym momencie to bardzo ładnie wchodzi. Wskakujemy, i skręcamy. Ktoś pisał, że to jest skomplikowane. Nie, bez przesady, nie przesadzajmy. Otwieramy i patrzymy w dziurkę, żeby ustalić. To jest fakt. To jest grubość drewna i dopiero czerwony teraz będę widział. Czerwone szkiełko i dopiero papier, na którym widzimy. Jest, ale to już w tej chwili, jak poświeciłem sobie jakieś światło. Jak jest słabe światło, to nie widać. Ciężko widać. Kropka, 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 jedynka. Zawsze mnie zastanawia mnie, dlaczego nie jest po środku, tylko jest z boku. No i jeden negatyw robiłem tak, że miałem to dziurkę tak jak z tej strony, a drugi miałem z drugiej strony i z obydwu nie byłem zadowolony, bo jeden albo zaczął mi za wcześnie robić zdjęcie, później się zastanawiałem, czy 13 zrobię, a drugi mi zrobił tak, że ostatnie zdjęcie już mam zaznaczone, że już jest ostatni, wchodzi mi klatka. Nie wiem, dlaczego tak to zrobili, natomiast ogólnie to jest tak, że żeby uzyskać gniazdo statywowe, tak jak powiedziałem, zdjęcia 2-4 sekundy standardowo, w związku z tym obowiązkowo ze statywu. Nie ma innego wyjścia. Ten suwaczek od migawki działa bardzo wygodnie, bardzo płynnie, bardzo dobrze, bez szarpnięć. Czuć, że to jest na pierwszy rzut oka wydawało mi się prymityw, śrubka tu, śrubka tam, ale działa to prawidłowo. Tu jest sprężynka w efekcie, która dociska leciuteńko tą deseczkę z drzewa tekowego. Dociskają i to chodzi bardzo dobrze i w ten sposób to musi być dociśnięte, żeby nam w momencie, kiedy ja zamknę, tędy nie wpadało światło z boku i z tyłu. W innym aparacie, który się spotkałem, było takie obramowanie, które jakby trzymało to, ale deseczka musi być wtedy większa, żeby znowu nie zaświetlał, czyli nie zacieniał obiektywu. Natomiast działa to dobrze, natomiast i tak trzeba na statyw postawić aparat. Obowiązkowo. Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Stawiam na statyw i dopiero robię zdjęcia. Co mogę do niego sobie dokupić w ramach akcesoriów, które oni sprzedają? Poziomice. To jest poziomica. Poziomica jest bardzo przydatna, żeby go wypoziomować i wiedzieć, że zdjęcie będzie... Poziomica jest przydatna, bo ja powiedziałem bardzo, ale to nie do końca. Poziomica jest przydatna, żeby wiedzieć, że zdjęcie jest poziome. Oni sprzedają poziomicę, która tu jest wkręcana, kosztuje $35. Można sobie raz dokupić. Można też mieć taki adapter, który się tutaj mocuje i który możemy wyzwalać za pomocą wężyka spustowego. I on wtedy otwiera sam tą migawkę. Możemy otworzyć ją ręcznie, albo możemy ją właśnie uchylić z wężyka. Adapter kosztuje $79. To jest tak, że jak widać, te akcesoria są drugą kosztem, że jak chcesz naprawdę sobie zrobić taki wybajeżony aparat, to się okazuje, że nagle musisz zapłacić drugie albo nawet więcej. Mosiężne osłony krawędzi, jeśli to jest tak wysokiej jakości, są tego praktycznie optycznie, żeby ładniej wyglądało. Tak jak się patrzę, aczkolwiek ja myślałem, że się różnią seriami, bo to jest akurat druga seria, że się różnią seriami między sobą, ale to nie, to raczej nowsze w tej chwili w standardzie mają to, ale do starszych można było dokupić za $12 mosiężne obicie osłony krawędzi, ale w sumie tak mnie interesowało to 3x3, więc nie sprawdzałem, czy komplet, czy jedną sztukę. Można sobie też dokupić adapter. To jest taki adapter, który jest zamontowany i wtedy możemy montować filtry. Filtry to nie jest głupi pomysł, ponieważ możemy sobie założyć na przykład czerwony, który zmieni nam, jeśli używam czarno-białych negatywów, które możemy jeszcze, do tego, że to zdjęcie tak wygląda, może jeszcze ten nastrój jeszcze tak zwiększyć, zwielokrotnić siłę oddziaływania tego zdjęcia. Taki adapter na filtry 52 mm kosztuje $55. Jest tak, że w tej chwili zdarzają się, można już kupić podróbki, które można do niego montować i które też będą działały. Czy Chińczycy, czy jakaś firma wyszła
z takim pomysłem, że może przecież takie coś robić, kto im zabroni robienia akcesoriów do cudzych aparatów? No, nikt nie zabroni. Można też dokupić sobie grawerowaną ręcznie płytkę. Na przykład tu sobie umieścić płytkę swoim imieniem, nazwiskiem, kanału fotografia jest fajna, czy fotografia analogowa, czy imieniem osoby, którą się obdarowuje, $45. Myślę, że jakbym to zamówił sobie u siebie, powiedzmy w Półtusku, byłoby to taniej, ale tamta jest oryginalna, jak najbardziej. Można sobie też dokupić, znaczy nie, bo ta skala jest w standardzie, tak mi wyszło. Ale można sobie dokupić jeszcze jedną skalę, którą, nie wiem, będziesz mieć w kieszeni, żeby taką samą, tylko zamontowaną na płytce, żeby można było sobie sprawdzić ekspozycję i ona kosztuje $30. No. Ostatnią rzeczą, którą można dokupić, to jest wizjer. No ja mówię, wizjer, to rzeczywiście mogłoby być przydatne, ponieważ tak to muszę zgadywać. Na jednym z aparatów otworkowych były takie, które oglądałem, były takie zaznaczenia, że jak spojrzę z góry, to widzę, i jak z boku, to widzę, co on widzi, jaki kąt. No mówię, tutaj fajnie, no wizjer. Ja sobie wyobraziłem taki wizjer, na przykład jak ten, stawiam, spoglądam przez niego i świat mi się podoba, bo widzę wszystko, jak powinno wyglądać, ale nie. Wizjer wygląda tak, jest to, nie wiem z czego, chyba nie karton, ale nie wiem, który możesz sobie przyłożyć albo popatrzeć. No, w starych aparatach były takie wizje składane, że z dwóch się składało, żeby można było, jak się patrzyło przez jeden i przez drugi, to wtedy było widać ten widok, ale przez jeden to ja nie rozumiem, jak on działa, bo jak sobie przystawię do oka, to będę widział szerzej, jak chyba tak ma działać. Jak postawię go tak, to będzie wąziutkim kątem. Ale można sobie takie coś, wizję dokupić i w ten sposób ten aparat rozszerzyć, aczkolwiek osobiście uważam, że najważniejszą rzeczą jest sam korpus, sam aparat, ponieważ w fotografii otworkowej to, co jest najważniejsze, to jest swoboda fotografowania. Ja nie jestem związany z niczym. Mam włożony negatyw, tak jak w tym wypadku, który... Dobrze pamiętać o tym, żeby on był napięty, bo tam niektórzy się skarżą, że jest za luźny, ale ja nie wiem, to może im śrubki, znaczy podkładki poluzowały się, żeby sprawić, żeby one dociągały. Tutaj jest zębatka, która się nie cofa, w związku z tym ona cały czas napina. I robimy zdjęcie, hop, hop. Bardzo fajne urządzenie, bardzo przyjemne i sympatyczne do robienia zdjęć. Zresztą to jest tak, że otworków jest w tej chwili bardzo dużo. Ja nie powiem, że ten jest najlepszy, kupujcie tylko Zero Image, filmy Zero Image, bo są najlepsze. Ja uważam, że w sumie to jeśli sobie kupię sam taki otworek i włożę go w puszkę po naboju energetycznym, to też uzyskam dobre zdjęcie. Tyle tylko, że trzeba, nie wiem, palcem zamknąć obiektyw, czy taśmą, czy cokolwiek zrobić tak, żeby można było go otworzyć i zamknąć na 2 sekundy i przewinąć w jakiś sposób, albo nie przewijać, wkładać mu kawałki negatywu do środka, pocięte. Można sobie pociąć kawałek na negatyw na kawałki, wkładać sobie po jednej sztuce, robić zdjęcia, wymieniać puszkę na następną. Możliwości jest dużo i ja robiłem kiedyś otworkowe zdjęcia polskim startem, który po prostu był zdekompletowany, przynajmniej obiektywu nie miał, natomiast migawka była i blokowałem migawkę drucikiem i on robił mi zdjęcie. I też się dało w ramach testów. Później już nie ma, bo już zmontowałem go do całego i stoi na półce z powrotem jako sprawny do robienia klasycznych zdjęć, wybrnąłem, klasycznych zdjęć, natomiast do otworku mam w tej chwili raczej nie boksa, mam takiego małą akwę przerobioną do tego, żeby właśnie też, tylko ona była popsuta i nie chciała działać, w związku z tym dlatego straciła obiektyw i jest w tej chwili bez obiektywu i robi otworki jak mi się chce, natomiast tym robi się otworki bardzo przyjemnie, jakość tej dziurki jest bardzo dobra. Miałem powiedzieć o ustawieniu czasu. To jest taka tabelka, którą trzeba zrozumieć po prostu, czyli na początku musimy w jakiś sposób zmierzyć światło. Albo światłomierzem zewnętrznym, tok, 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 o!
i mierzymy w tej chwili światło i nam wychodzi, że mamy tam, nie wiem, 1/125 sekundy do przysłony 5,6. No i tutaj na tym ustawiamy sobie 1/125 część sekundy przy przysłonie, tu jest 1/125, przy przysłonie 5,6. 5,6 jest. Trzymam palcem, bo to jest luźno, a teraz sprawdzam dla przysłony 138, bo to jest tak mniej więcej, jakby on miał 138 przysłonę. Dla 138 przysłona wychodzi mi, czyli czas wychodzi mi 4 sekundy. I już. 121, 122, 123, 124. Zrobione zdjęcie. I przewijam następnego, patrząc się oczywiście na dziureczkę, a zrobimy tak 12 dobrych, bardzo dobrych zdjęć. Zaletą tego aparatu jest to, że zawsze są ostre, chyba że poruszymy aparatem jako takim. To nie jest aparat do tego, żeby sobie zrobić selfie, czyli widziałem selfiki robione w ten sposób, ale nie jestem pewien, czy one były robione w ten sposób, znaczy, czy że zostały nieruchomo zrobione, chyba że miał wysoko czuły film i to wychodziła sekunda też długo, czy po prostu miał statyw i tak tu trzymał rękę. Tak jak ja robiłem sobie ten selfik z nożem, to po prostu ciach i zabrałem rękę i później w związku z tym stałem sztywno, w związku z tym, że wiedziałem, że tam był czas dłuższy, bo specjalnie robiłem to w pomieszczeniu, że ten czas zabrania ręki i przystawienia tutaj to będzie tak małym fragmentem w stosunku do całego naświetlania, bo to nie pamiętam, 8 sekund wychodziło, 10 sekund, 12, 16, że ten się nie zarejestruje, ponieważ silniejszy będzie dużo światło pozostałe, czy ustawienie, tylko że przy takich długich czasach mamy efekt ten, że po prostu model nam się ruszy, czy ja się ruszę, minimalnie nawet, drgnie. Oczywiście nie wolno oddychać w tym momencie, ten cały czas, kiedy aparat robi zdjęcie, nie oddycham, nie myślę, żeby też nie drżały, na przykład włosy, jak ktoś ma, żeby mu nie drgnęły i musi być całkowicie nieruchomo. Kiedyś stosowało się te podpórki, tutaj taki drut, który łapał, za karki trzymał. Dzisiaj już nie wiem, chyba już takich się nie da spotkać, ale trzeba o tym pamiętać, o tych długich czasach i że jak chcę robić zdjęcia ludziom, no to albo używam wysoko czułych filmów, to dzisiaj nie ma problemu, albo forsuję filmy. Był film na kanale fotografia analogowa o forsowaniu negatywów, gdzie spokojnie mogę sobie wziąć negatyw 400 i sforsować go do 3200 i zrobić zdjęcia naprawdę w ekstremalnych warunkach, cały czas dobrze naświetlone. Więc o tym trzeba pamiętać, że jak nie będę, czy będę używał setki i używał czasu 4 sekundy, to jeśli będę chciał zrobić ludzi, to oni mi się rozmyją. Ale do innych zdjęć, do zdjęć przyrody, czasami można ten efekt właśnie wykorzystać w stricie do fotografii. Ludzie robią fantastyczne zdjęcia otworkami, ponieważ czym mniej techniki, tym więcej myślenia, a to się przekłada na jakość zdjęć. Także zachęcam Cię do fotografii otworkowej. To nie musi być Zero Image 2000, który jest bardzo fajny. Panie Wojtku, naprawdę bardzo dziękuję. To nie musi być Zero Image 2000, może być jakiś inny otworek. Natomiast frajda z fotografowania aparatami otworkowymi jest naprawdę duża, a tym aparatem robi się przyjemnie, ponieważ czuć, że to jest bardzo dobry produkt. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia innych filmów, do obejrzenia galerii zrobionych tym aparatem zdjęć i do zobaczenia. Cześć.